To jest taki gorący ziemniak. Nikt jeszcze nie wie, z czym to się je. Nie mamy w Polsce zespołów IAM-owych. No i przez 2-3 lata z firmy wyciekło grube parę milionów euro i nikt tego nie zauważył, bo nie było żadnego mechanizmu kontrolującego te procesy. Z kim najciężej ci się współpracowało na tych etapach wdrożeniowych? Przypomnę tylko, że ja i Łukasz jesteśmy z działu marketingu. Więc i Łukasz chodzi na siłownię. To jest... Cześć, to jest Integrity TV Łukasz Kopeć i Łukasz Pietrzak z Integrity Partners. Rozpoczynamy niebezpieczne rozmowy. Czyli to jest seria wywiadów z ekspertami o cyber security, cloud, AI i identity security. Bardzo gorąco Was zachęcamy do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Możecie nas także znaleźć na Spotify i Apple Podcast. A co dziś u nas? Kontrola dostępu. Bezpieczeństwo jako projekt biznesowy. Identity Access Management. A naszym gościem jest dziś Michał Misztela. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Firmy SailPoint. Michał jest Sales Executive. Co się za tym kryje, Michale? Dzień dobry wszystkim. Ja ogólnie tak naprawdę lubię, tak jakby się określać jako sprzedawcę, bo chcę odczarować po prostu to słowo, bo wszyscy mają sprzedawcę za kogoś, co ktoś w coś wciska, ale jednak też staram się troszeczkę tak jakby traktować siebie trochę jako konsultanta, doradcę, bo ja staram się nie sprzedawać, ja staram się doradzać i coś dopasowywać tak naprawdę, bo to nie jest, jeżeli chodzi o ten identity space, to nie jest rzecz, którą, że tak powiem, łatwo się sprzedaje, a przede wszystkim to też nie jest tak, że opowiem ładną bajeczkę i ktoś to kupi. To jest troszeczkę większa gadka i też się staram, ponieważ to są dość duże projekty, więc się staram troszeczkę konsultować więcej z klientami, bo oni to są takie jakby rozwiązania na lata, które się raczej nie wymienia. Więc... No właśnie, jesteś z firmy SailPoint, więc Łukaszu, o czym będziemy dzisiaj żeglować? Od czego zaczynamy? Zaczynamy od bezpiecznej rozgrzewki. Może oglądałeś pierwsze odcinki naszego kanału, więc mniej więcej już wiesz, o co chodzi, ale tych pytań nie dostałeś wcześniej, to będzie niespodzianka. Są lekko kontrowersyjne. Lubię to. To możemy... Rozpoczynamy w takim razie niebezpieczną rozgrzewkę. Marketing i sprzedaż się nienawidzą. Nie. Ochrona zdrowia jest łatwiejsza niż ochrona danych. Nie. Ktoś kiedyś wykradł i wykorzystał moje dane uwierzytelniająco. Nie. Projekt IAM można przeprowadzić w 3 miesiące. Tak. Dostęp do zasobów firmy bez ograniczeń to marzenie każdego użytkownika. I tak i nie. Tutaj tak opowiem, że tak powiem. Tak, można powiedzieć bardziej. Okej. No dobrze. Przeczytałem na twoim profilu, że skończyłeś Uniwersytet Medyczny. Zgadza się. Niejako może się to łączyć z tym, tak sobie pomyśleliśmy tutaj z Łukaszem jeszcze przed rozpoczęciem wywiadu, w kuluarach jak rozmawialiśmy, że niejako ratujesz ludzi z opresji. Czy to się ze sobą łączy? A jak zaczęła się twoja przygoda z cyberbezpieczeństwem, a skoro też przedstawiliśmy cię jako Sales Executive, tak? To long story short, postaram się krótko na to odpowiedzieć, chociaż to jest dłuższa historia. Zaczęło się od tego, moja mama jest psychiatrą dziecięcym i marzeniem było, żeby mój syn kontynuował, że tak powiem, schedę, był tak jakby jakimś lekarzem. Dostałem się na ekonomię też na jeden z uniwersytetów tutaj w Warszawie, ale dostałem się także na zdrowie publiczne, co jest bardzo mało znanym kierunkiem na Uniwersytecie Medycznym, no i tutaj troszeczkę mama mnie popchnęła w tą stronę. To jest ogólnie nawet nie tyle co ratowanie ludzi i sama medycyna, to jest taki miks, ponieważ to jest zarządzanie w ochronie zdrowia. To jest takie na zachodzie bardzo popularny kierunek, w Stanach top 2, prawo, a potem zarządzanie, bo to jest naprawdę, bo tam jest prywatna ochrona zdrowia. Ale to też tak jakby było takim pierwszym stopniem do mojej takiego otwarcia kariery, ponieważ miałem tam parę przedmiotów, które tak jakby urodziło we mnie tak jakby tą ciekawość, tą pasję związaną ze sprzedażą.
Przedstawicielstwo farmaceutyczne oraz epidemiologia, ponieważ epidemiologia to troszeczkę takie praca detektywistyczna, więc trzeba było się pytać, dużo wiedzieć, tak jakby analizować trochę rzeczy, więc to mi się bardzo podobało. A następnie poszło to w przedstawicielstwo medyczne, więc to się zaczęła troszeczkę tak jakby taka ciekawość tą samą sprzedażą, rozmową z ludźmi, kontaktem z ludźmi. No i tak naprawdę jak trafiłem do cyberbezpieczeństwa? Można powiedzieć, że troszeczkę przypadkowo, bo mówię, kontynuowałem tę tak jakby ścieżkę kariery właśnie w sprzedaży i mój kolega odszedł z firmy, dostałem się też do innej firmy, do integratora i tam trafiłem prosto, no w sumie na głęboką wodę można powiedzieć, bo zająłem się sprzedażą rozwiązań klasy PAM. Jeszcze nie miałem wcześniej do czynienia. I tak naprawdę się na tym głównie skupiłem. I od tamtej pory zacząłem już tak jakby chłonąć jak gąbka i jestem tutaj teraz z wami. Okej. A można powiedzieć, że leczysz firmy? Czy to za dużo powiedziane? W sumie można to tym połączyć, co powiedziałem. Moja mama może być ze mnie dumna, bo troszeczkę też jako nie psychiatra, ale psycholog. To raczej słuchanie wszystkich i dojście do jakiegoś konsensusu, który będzie działał dla wszystkich, bo to też jest tak, że to jest, można powiedzieć, choroba przewlekła, to zarządzanie tożsamością w organizacjach, ale bardzo łatwo da się to wyleczyć, tylko to trzeba po prostu zrobić z głową i trzeba z odpowiednimi osobami to skonsultować. Ale jest na to recepta. Są takie 3 fajne sformułowania: sprzedawca, handlowiec, opiekun klienta. Ty na początku powiedziałeś, że wolisz być sprzedawcą, a to jest ciekawe. Ja ogólnie kocham sprzedaż. Jak ktoś się mnie pyta, jakie jest moje hobby, ja deska SUP, bo lubię na tym sobie pływać, ale to nie jest jakieś, ale moją pasją jest sprzedaż. Mało ludzi tak jakby trochę może uśmiechają się pod tym kątem, ale za sprzedażą kryje się dużo rzeczy, bo to jest psychologia, to są umiejętności miękkie, to jest analiza, to jest takie pomieszanie takiego trochę wszystkiego i to jest cały czas rozwój, więc to mi się tak jakby bardzo podoba i ja staram się cały czas odczarować to sprzedawcę, bo w sumie nie używaj tego sformułowania, bo to sprzedawca, bo to... No większość lubi handlowca. Tak, ale sprzedawca. Sprzedaż jest fajna, tylko że rzeczywiście to staram się to jakoś odczarować, bo ja mówię, jestem sprzedawcą, ale też, tak jak powiedziałem na początku, też lubię się określać jako doradca, konsultant, więc to można też powiedzieć opiekun klienta. Więc z jednej strony lubię chronić to, odczarowuję słowo sprzedawca, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi już takie coś, to traktuję siebie troszeczkę jako konsultanta w ten sposób i tak jakby doradcę. Mhm. No tak, ale jeżeli mówimy o wdrożeniach informatycznych, o cyberbezpieczeństwie, no to zazwyczaj przychodzi nam na myśl, że zrealizuje to informatyk. A co w takim razie sprzedawca ma wspólnego z wdrożeniami, z budowaniem systemu cyberbezpieczeństwa w firmach? To jest de facto tak, to jest projekt informatyczny, można tak grubo powiedzieć. To też jest, tak jak wspomniałeś, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, że to też traktuję jako projekt trochę biznesowy. Ja jestem taką osobą, która, można powiedzieć tak, spina to w całość klamrą, ponieważ my jako SafePoint też bardzo dbamy o to, aby mieć kontakt właśnie z potencjalnym klientem, z organizacją, ponieważ mamy dość duże doświadczenie. Mamy już tam 3000 klientów, mamy retencję na poziomie 97% i staramy się to utrzymać, ale dlaczego to tak właśnie robimy? Bo jesteśmy bardzo blisko z klientem. Bardzo blisko współpracujemy z partnerami i jesteśmy obecni w każdym projekcie i myślę, że sprzedaż jest efektem końcowym de facto tego procesu, ale tak naprawdę wspomagam właśnie klienta w edukacji, tej ewangelizacji, czym jest ten projekt, tak jakby tłumaczeniem. Też challenge'uję często tak jakby, czy może zmienimy pewne procesy, czy może coś zróbmy inaczej. Więc uważam i tutaj też współpracuję z inżynierem z mojej organizacji, z waszej organizacji, też z osobą handlową z waszej organizacji, też z project managerami, z HR-ami, z różnymi departamentami w organizacji klienta. Więc tak jakby można powiedzieć, jestem gościem, który po prostu spina to w całą klamrę i stara się doprowadzić to wszystko do końca w jakichś odpowiednich ramach czasowych. Mhm. Jak wejdziemy już głębiej, przychodzi jakiś projekt IT do firmy, na biurko do prezesa, no to prezes, jak patrzy, że to jest jakiś projekt IT, no to z natury odsyła to do działu IT, do informatyków, do działów cybersecurity z pominięciem innych działów. Czy słusznie? To zależy. To zależy, jakie rozwiązanie. To zależy, czy to rozwiązanie ma wpływ, jaki ma wpływ na organizację to rozwiązanie.
No, z Firewall nie będzie konsultowane raczej z HR-ami, czy CM też nie będzie raczej z HR-ami. To jest rozwiązanie dla cyberbezpieczeństwa. Więc odpowiedź to zależy, bo na przykład, no tak jak powiedziałem, nasze to dotykają całej organizacji, tak? Czy wdrożenie Teamsa dotyczy całej organizacji, tak? To musimy się porozumieć z ludźmi, bo rolą rozwiązań IT jest po prostu ułatwianie pracy, usprawnianie pewnych procesów, więc musimy zawsze konsultować się z ludźmi, których procesy usprawniamy, żeby wiedzieć, jak je usprawnić, bo oni tak jakby są naszym wyznacznikiem sukcesu. De facto człowiek i wymagania powinien być tak jakby definicją sukcesu projektu. I to rozwiązanie dotyka jakiegoś działu, to z tym działem powinniśmy rozmawiać. No właśnie, dzisiaj szerzej rozmawiamy sobie na temat Identity Access Management i może troszeczkę usystematyzowalibyśmy sobie to nazewnictwo, no bo mamy PIM, PAM i ten IAM. tak. Jakbyś mógł nam wytłumaczyć trochę w skrócie, rozwinąć te skróty i czy to wszystkie, o których powinniśmy wiedzieć? Czym jest IAM? Tak. I tutaj właśnie ząg mały, bo tak naprawdę mamy rozmowę tak jakby skonstruowaną troszeczkę o tym IAM-ie, a dzisiaj nie będziemy za dużo o IAM-ie rozmawiać, będziemy rozmawiać o IDze. O DigiSiu. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Tak. Ale to jest bardzo popularne, bo praktycznie widzę 90%, czy to jest RF i RFP jakieś, to są na rozwiązania klasy IAM. PIM, PAM, IAM, IGA, IDM, etc. I tak naprawdę wyjdźmy od podstawy i według mnie podstawą jest właśnie ta IGA. To jest też podstawa i takie by największe kółko, jakie można narysować, a wszystko takie by inne jest w środku, ponieważ IGA to jest Identity, Governance and Administration. I tak naprawdę to jest najszersze kółko, które obejmuje już tak jakby wszystkie procesy związane z zarządzaniem tożsamością. Jeżeli chodzi o IAM, to jest Identity Access Management, czyli że to jest taki jakby punkt wyjściowy do zarządzania tożsamością, ponieważ celem rozwiązania IAM jest tak naprawdę zarządzanie tym tylko dostępem i to się to kończy. Co przez to rozumiemy? Uwierzytelniamy, czyli że SSO, MFA, kto jest kim. Mamy pewność, że to jest ta osoba, dajemy jej dostęp do pewnych aplikacji i tak naprawdę tu rola tych access management rozwiązań się kończy, bo tak naprawdę dajemy do aplikacji X i on ma dostęp do tej aplikacji. Ale co może w tej aplikacji? Jakie ma uprawnienia? Jakie ma role w tej aplikacji? Jakie dostępy? Na ile? Czy tak naprawdę kiedy to się ucina? To już nie jest rola access managementu. To jest tak naprawdę już Identity Governance and Administration. Ale także w organizacjach mamy tak naprawdę tożsamości z uprzywilejowanymi dostępami, takimi naprawdę już ciężkimi, które atomowymi można powiedzieć, to są też tak nazywane atomowe uprawnienia. Więc tutaj też mamy rozwiązania klasy PIM and PAM, czyli Privileged Access Management albo Privileged Identity Management, które służą tak naprawdę tylko do obsługi tych tożsamości cyfrowych, które mają bardzo wysokie uprawnienia, które narażają organizację na naprawdę dość gruby atak. To są tak jakby adminowe, tak jakby już bardzo twarde uprawnienia i tutaj właśnie to są rozwiązania dla tych tylko użytkowników i tych aplikacji, tych uprawnień, a tak naprawdę wszystko jest spinane przez IGę, która też ma procesy, tak jakby controlling tego wszystkiego i pełną widoczność daje na cały obraz, jeżeli chodzi o uprawnienia i tożsamość. Czyli IAM jest częścią IGI. Są to osobne rozwiązania, ale jeżeli chodzi o taką ten identity space, powiedziałbym, że tak. Że to jest taki jakby punkt wyjściowy, to jest tak. No dobra, no to teraz musimy sobie zmienić cały scenariusz, no bo będziemy rozmawiać o tej IDze. Dzięki, Michał. No to... Do usług. No to przejdźmy sobie do tej IGI. Dlaczego ona jest tak istotna? Bardzo fajny cytat. Nie możesz kontrolować tego, czego nie widzisz. I uważam, że to jest bardzo fajny taki punkt wyjściowy, jeżeli chodzi o IGę, bo de facto access management czy inne rozwiązanie, czy na przykład można by powiedzieć też firewall CM daje jakiś taki pogląd na dany obszar. Widzimy to w tym obszarze, tak jakby mamy kontrolę nad tym. Przez długi czas firmy nie postrzegały takiego właśnie IGI, czy właśnie całego tego IDM-a jako takie must have rozwiązanie. Bo skupiali się takie na cyberbezpieczeństwie, nad atakami, etc. Ale tak naprawdę firmy rosną, jest coraz więcej tych uprawnień i coraz więcej tak naprawdę teraz, jak widzimy, hakerzy skręcili trochę tą ścieżkę socjotechnik. I tak naprawdę
myślę, że to paru lat się teraz rozwija i tutaj właśnie w tym te ataki na podłożu socjotechnicznym mają większą rolę niż już te ataki, bo mamy firewall, mamy dużo takich ochron przed malwarem czy innymi phishingowymi, więc to już jest dobrze takie bezadresowane, ale cały czas tą najsłabszą ogniwem w organizacji jest też człowiek, tak? I na tym się hakerzy zaczęli skupiać i wykorzystywać. Bo tak naprawdę jeżeli mamy człowieka i takiego jakoś go przekonamy do dostępu albo jakoś dostaniemy się do jego konta, no to wtedy już tak naprawdę możemy sobie robić czarną magię w organizacji, tak, więc... A teraz pytanie do was. Napiszcie proszę w komentarzu, czy takie projekty IT jak IGA i IAM są potrzebne w organizacjach. Chętnie przeczytamy wasze komentarze i na nie odpowiemy. To jak w takim razie ta sztuczna inteligencja działa w obrębie IGI, czy w ogóle Identity Access Managementu? Czy to może być w jakiś sposób pomocne tylko? Ostatnio Krzysztof Malesa w wywiadzie powiedział nie haker, tylko adwersarz. Adwersarz, tak. Czy takiemu adwersarzowi pomoże przebić się przez ten mur zabezpieczeń? Mówimy o naszym rozwiązaniu, czy ogólnie? Ogólnie. Ogólnie. Uważam, że, bo to też jest takie, też chciałem to rozróżnić, bo wszyscy mówimy, bo sztuczna inteligencja, ona zbiera dane i mówimy tak jakby o uczeniu maszynowym, o Google na sterydach w tym momencie, więc tak naprawdę to są takie jakby ograniczone algorytmy do pewnego tak jakby obszaru, skonstruowane dla pewnych rozwiązań i tak naprawdę to sztuczna inteligencja, aka uczenie maszynowe jest bardzo przydatne i według mnie strasznie poprawia cyberbezpieczeństwo. Bo nigdzie tych danych nie wysyłamy, tak naprawdę to analizuje nasze procesy, i usprawnia tylko nasze procesy. To nie jest gdzieś tam analizowane gdzieś indziej dalej. To się uczy na błędach człowieka, które takie popełnia i człowiek często popełnia i widzi, gdzie można to po prostu usprawnić. I tak naprawdę to jest... Hakerzy są praktycznie zawsze ten jeden krok przed nami. Tylko dzięki sztucznej inteligencji jesteśmy w stanie tak jakby być na równi z nimi. Więc uważam, że bez sztucznej inteligencji jest ciężko zachować tak jakby to cyberbezpieczeństwo w dzisiejszych czasach. To przepraszam, jeszcze tylko Łukaszu doprecyzuję, bo nie chciałbym tutaj wejść w sianie jakiejś paniki na zasadzie walk terminatorów. Czyli z jednej strony sztuczna inteligencja może nas chronić, ale z drugiej strony jest ten adwersarz, który też wykorzystuje sztuczną inteligencję. Dokładnie, tak. Czy to nie jest trochę tak, że AI walczy z AI? Przy okazji ochrony dostępu uprzywilejowanego. Jest dobre AI i złe AI. Tak jak haker jest dobry i zły, no. Dokładnie, tak jakby alkohol też może odkazić ranę, ale może też pogrążyć człowieka. Wszystko tak jakby każdy miecz ma, że tak powiem... Alkohol jest dla mądrych ludzi, tak samo sztuczna inteligencja może być dla mądrych ludzi. Dokładnie, wszystko jest dla ludzi, że tak powiem, więc tylko odpowiednio to trzeba używać. Więc całkowicie się z tym zgadzam, że można to dobrze wykorzystać, ale tak praktycznie ze wszystkim, więc ale tak jak oni używają, dlatego my też musimy tego używać, nie? Żeby się chronić, żeby po tej drugiej stronie dobrze móc odbić piłkę. No to firma, załóżmy, że nie ma IGI wdrożonej. W ogóle możemy pozdrowić IGę Świątek. Myślę, że na pewno Dokładnie. na 100%. Jeśli firma nie ma wdrożonego systemu klasy IGA, to na jakie zagrożenia jest ta firma podatna? Jakieś może ciekawe przykłady możesz nam Nie wiem, czy tutaj mamy podać? tyle czasu, ale tak naprawdę dotykamy praktycznie wszystkiego, bo często jest tak, że jak rozmawiam tak jakby z organizacjami, tak dopiero im tak jakby powiem albo zadam parę pytań, to wtedy tak jakby się otwierają oczy. I jeżeli chodzi o... bo to jest mnóstwo, można podać przykładów, jeżeli chodzi o wykorzystanie tożsamości, kont, widm nieużywanych, tak jakby tych osieroconych, można tak jakby powiedzieć. Czy na przykład też użytkowników, którzy mają zbyt dużo przywilejów, zbyt dużo uprawnień, zbyt dużo dostępów. I tutaj właśnie, tutaj mogę bardzo fajny taki przykład. Mieliśmy klienta z Holandii, akurat firmę, która tak jakby dużo sprzedawała tulipanów. I pan z księgowości miał właśnie tak jakby ten access management zrobiony, czyli miał dostęp do aplikacji, ale nie miał tej governance'u zrobionego, czyli że tak jakby co może robić w tej aplikacji. No to co ten mądry pan zrobił? Otóż mógł zakładać kontra kontrahentów, mógł tworzyć kontrakty, mógł tworzyć zamówienia, wystawiać faktury oraz je opłacać. No i przez 2-3 lata z firmy wyciekło
grube parę milionów euro i nikt tego nie zauważył, bo nie było żadnego mechanizmu kontrolującego te procesy albo te zależności między tymi rzeczami. No jednak w końcu ktoś zobaczył, że coś się po prostu z kasą nie zgadza i tak jakby doszli do tego, jak to się stało. Ale bez takiego systemu, z takim systemem jest to czarno na białym, albo praktycznie niemożliwe do zrobienia, bo już z góry sobie ustalamy, że pewnych rzeczy nie można po prostu, że tak powiem, robić. Więc to tak jakby też opowiadam często ten przykład, bo to pokazuje, jak brak polityki, brak roli, brak kontroli tych uprawnień może narazić na firmę szkodę. A tutaj mówimy o finansowych, ale to też jest w innych obszarach, także możemy dużo bałaganu narobić. To porozmawiajmy sobie w takim razie teraz trochę o funkcjonalnościach AIM, a w zasadzie IGI, tak? Bo Będziemy się mylić IGI. teraz. Będziemy się mylić, ale IGI. A czy mógłbyś się wymienić i powiedzieć nam więcej? Dużo tego jest i tak w sumie tak się zastanawiam, od czego zacząć, ale tak naprawdę jeżeli mówimy o systemach klasy Identity Governance, to odpowiadam na 3 podstawowe pytania. Kto ma do czego dostęp, czy powinien mieć ten dostęp i jak ten dostęp jest realizowany, kontrolowany. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o funkcjonalność, to adresujemy wszystkie procesy w procesie zarządzania tą tożsamością, zaczynając od onboardingu, czyli nadawania tych uprawnień, kontrolowania bieżącego tych uprawnień, ustawienia polityk związanymi z uprawnieniami, czy żeby się nie stała taka sytuacja jak z tymi tulipanami, żebyśmy mieli tak jakby z góry ustawione, że kto do czego może mieć dostęp, jakie są uprawnienia, które nie powinny być w jednym zestawie, tworzenie rol użytkowników, certyfikacja uprawnień użytkowników, kontrola do zasobów chmurowych, też kontrola uprawnień też w chmurze, bo to też jest taki jakby ciekawy teraz temat. Zarządzanie danymi nieustrukturyzowanymi, to też jest często pomijane, a też bardzo ważne. Mamy też nawet zarządzanie hasłami, czy też nowo ogłoszone na Navigate, naszym też w Orlando mieliśmy PTA, czyli takie już troszeczkę, nie wchodząc w PAMA, bo to za dużo powiedziane, ale nadawanie uprawnień, jeżeli chodzi o to tak jakby privileged tasks, więc to też sobie automatyzujemy. No i też tak jakby automatyzacja, czyli że offboarding też główną funkcjonalnością, tak można powiedzieć, że automatyzacja i zwiększenie po prostu tego bezpieczeństwa i compliance'u. Ale tak można jeszcze głębiej wejść, gdyby to mój kolega Piotr, inżynier, to jeszcze by tam dodał parę funkcjonalności, ale tak z grubsza to można powiedzieć, że to jest to. Teraz wczujmy się w rolę prezesa. Powiedzmy, że ja jestem prezesem, Łukasz jest wice. No i przychodzi do mnie informatyk z projektem IT, z projektem wdrożenia systemu IGA. No i patrzę na pieniądze, no bo na to pierwsze patrzę, no dobra, jest dużo i tak dalej, ale są te cyberataki, okej, mogę wydać te pieniądze, ale drugie, na co patrzę, to jest czas. Wyobrażam sobie, że to może potrwać miesiące, może nawet lata, a chciałbym, żeby moi pracownicy zajmowali się jakimiś bieżącymi, ważnymi rzeczami. Czy to rzeczywiście jest takie podejście wśród zarządu? Dobrze, rozbijmy sobie to pytanie na 2 rzeczy. Pierwsza to jest czasochłonność projektu, a druga to jest zaangażowanie managementu, czyli że mówimy o tym właśnie zarządu i w takie projekty. To zacznijmy sobie może od czasochłonności i tu będzie kontrowersyjnie z mojej strony. To się nie kończy. Tak jakby ja też nie nazywam w ogóle wdrożeniem. Ja nie wdrażam systemów tak jakby klasy IGA. Ja implementuję programy zarządzania tożsamością, bo tak naprawdę zarządzanie tożsamością jest to proces ciągły, bo ono jest bardzo stricte związane z procesami biznesowymi i z działalnością organizacji. Jeżeli firma się rozwija, zarządzanie tożsamością powinno się zmieniać. Jeżeli mamy więcej ról w organizacji, powinniśmy nad tym nadążać. To nie jest tak, że zainstaluję sobie jakiś tam serwer i on sobie będzie stał i robił swoje. Po prostu jaką funkcję serwer. To jest po prostu rozwiązanie, które musi cały czas się rozwijać z organizacją, więc tam jest cały czas zmiana ciągła. I tutaj tak gładko przechodząc do tego zarządu, tak jak powiedziałeś, że była korzyść dla użytkownika, ja zawsze, i dlatego też mówię o tym, że to ma być program zarządzania tożsamością, bo musimy to rozbijać sobie na
jakieś tam etapy. Ale musimy tak jakby zrobić sobie pierwszy etap, dostarczamy pewną wartość, potem rozwijamy, idziemy do następnego kroku. Czy to jest pierwsze, to jest user-friendly, czy na przykład automatyzacja procesów, jakichś onboardingu dla HR-ów, dla użytkowników, żeby im się łatwiej żyło, lepiej pracowało, a potem ewentualnie przechodzimy już na compliance, czy certyfikacja, czy może zaczniemy oczyszczenia, ale zawsze rozbijam to na etapy i robię z tego po prostu program i tak naprawdę zapraszam wszystkich, bo to tak powiem, wszystkie osoby zarządu do takich projektów, bo uważam, że za mało kadra zarządca w Polsce uczestniczy w takich projektach. A powinni z tego względu, że to jest tak naprawdę rozwiązanie dotykające, program dotykający całą organizację i tutaj powinni zostać zaangażowani. Mhm. Działy, które wymieniłeś, zaczęliśmy od zarządu, tutaj jako wice się jeszcze odezwę i zapytam w takim razie, od jakiego działu należy zacząć taki proces, pomijając już ten zarząd, no bo porozmawialiśmy, posiedzieliśmy sobie, wiemy, że czasochłonne i że trwa. Jaki dział, od jakiego zacząć i który jest najtrudniejszy? To zależy. Dlaczego zależy? Bo powiem tak, mieliśmy projekty, które zgłoszone przez dział HR, mieliśmy projekty zgłoszone przez cybersecurity, mieliśmy z helpdesku nawet też zgłoszenia. To tak naprawdę to zależy, bo jeżeli spojrzymy na rozwiązanie IGA, tak jakby o te funkcjonalności, które powiedziałem, to nie ma na to metody, od kogo trzeba zacząć. Wiem, kogo trzeba zaangażować, ale tak naprawdę początek może być wszędzie, bo jeżeli spojrzymy na HR-y, usprawnimy zatrudnianie, chcemy, żeby on od razu pracował, pierwszego dnia miał uprawnienia, nie to, że czeka 2 tygodnie. Okej. Jeżeli chodzi o helpdesk, zarządzanie uprawnieniami, ktoś chce dodatkowe uprawnienia, ktoś sobie życzy, nie wiem, zarządzania hasłami, także możemy od tego zacząć. Cybersecurity, zwiększenie bezpieczeństwa, audyty, certyfikacja. Bardzo proszę. IT, operacje, automatyzacja tych procesów, też nadawanie uprawnień, czy też widoczności, kontrola, też możemy. Więc odpowiedź jest taka, że nie ma na to reguły, to jest case by case zawsze, po prostu staramy się angażować wszystkich, ale nie ma tak jakby reguły, od kogo zacząć tak naprawdę. Zaczynamy od tego, kto tak jakby zgłasza projekt, ale potem tłumaczymy, jak to się powinno rozwijać dalej. Mhm. I mamy powiedzmy już tą IGę u siebie w firmie, ale ja jako prezes nie do końca widzę korzyść, nie do końca jestem zadowolony, bo tutaj ktoś nie ma przypisanego odpowiedniego dostępu. Tutaj ja powinienem mieć dostęp do jakiejś faktury, ale niekoniecznie mam. I pan Misztela przychodzi do mnie i mówi, że okej, ale popełniliście takie i takie błędy w trakcie spotkań, w trakcie wdrażania, może na początku jakieś błędy. Jakie są najczęstsze takie błędy popełniane przez firmy na tym procesie? Właśnie chciałem to powiedzieć, bo często to jest wszystko kwestia oczekiwań. Czego oczekujemy od takiego projektu? Bo jeżeli sobie powiemy, celem projektu jest wdrożenie rozwiązania IGA, to jest skazane na niepowodzenie z mojej strony. Tak jak mówiłem wcześniej o tych etapach, jasno powinniśmy sobie zdefiniować, tak jak mówię, panie prezesie, no nie ma pan dostępu, no bo tak było ustalone z góry. Bo jeżeli robimy, i często mam takie case'y, że zrobiliśmy zbyt szybko projekt i niestety, nawet inaczej, klient za bardzo nie chciał angażować zbytnio dużo zasobów, więc zrobiliśmy, zostało to wdrożone, uruchomione, zaczęło działać, ale nagle okazało się, że niektórzy wyrażają jakieś niezadowolenie. No i tutaj właśnie o tym mówię, że nie zaangażowano pewnych ludzi, którzy to będzie dotykać, a to są jakieś zmiany w procesach. I tak naprawdę to są właśnie czasami takie pierdoły, ale właśnie tak jak mówisz, prezes, on ma taki swój proces i on nie chce go zmieniać. A nagle jak będzie takie wdrożone rozwiązanie, no to już jest problem, bo tutaj są inne procesy. Więc to jest wszystko kwestia oczekiwań i staram się, te organizacje popełniają błędy, ale teraz właśnie dzięki temu, że ja też troszeczkę już mam trochę doświadczenia w tych projektach, przestrzegam ich już na bardzo wczesnym etapie, bo to jest właśnie, tak jak powiedziałem, tą klamrą trochę jestem i to jest w moim interesie, żeby to się tak jakby spięło. Wcześniej jeszcze jak zaczynałem, to popełniałem też te błędy, że tego nie spinałem i nie zwracałem na te rzeczy uwagi, ale teraz jasno to komunikuję, że
zróbmy to teraz, przeanalizujmy, poświęćmy trochę czasu, opóźnimy może start, zakup licencji, wdrożenia, ale żebyśmy to zrobili z głową. To powiedzmy sobie trochę więcej o zastosowaniu tego w innych działach. Wymieniliśmy sobie dział HR, a na przykład taki dział marketingu, taki dział finansów. Jak jest stosowane to? I tu jeszcze tak troszeczkę rozwiniemy może ten wątek. Może masz jakiś przykład takiego wdrożenia, takiego projektu i wykorzystania tego w takiej formie? To zacznijmy nawet od marketingu. De facto nie miałem do czynienia z działem marketingu, który forsował wdrożenie rozwiązania. To my będziemy pierwsi. Może zapraszam, ale jak to może usprawnić ich pracę? Tak naprawdę to jest dobry przykład. Mamy często case'y takie, że pewien marketer wkurzony na swoją organizację miał jeszcze dostęp do swojego konta i troszeczkę zrobił czarnego PR-u. Często to widzimy. Każdy jest człowiekiem, każdy ma jakąś swoją złość. Jak usprawnimy, jak możemy uniknąć takich sytuacji dzięki IGA? Jeżeli ktoś zostanie zwolniony, na przykład, bo jakiś non-compliance, rzeczywiście się nie zgadzamy, to możemy od razu mu odciąć dostęp jednym kliknięciem do aplikacji, do wszystkich dostępów i do wszystkich uprawnień. Też usprawniamy, bo na przykład jeżeli mamy niedoświadczonych marketerów, to dzięki rolom skonstruowanym w naszym rozwiązaniu i odpowiednim uprawnieniom przypisanym do tych rol, nie może na przykład robić postów jako senior, tak jak wy na przykład, tak? Bo junior ma swoje role, on może tam pewne rzeczy robić, ale ma dostęp na przykład do Facebooka waszego firmowego, czy do Instagrama, czy LinkedIna, ale nie może postów robić, bo jest juniorem. A na przykład seniorzy już wtedy są zaufanymi osobami. Wiemy, że nie napiszą niczego, że tak powiem, złego. Więc to jest na przykład bardzo prosty przykład, jeżeli chodzi o usprawnienie działu marketingu. A finanse to jest jeszcze prostsze. My często robimy właśnie takie analizy kosztowo i de facto to nasze rozwiązanie pozwala na ograniczenie kosztów. Dlaczego? Często Microsoft, licencjonowanie Microsoftu, mamy setki użytkowników. Jak się to przeanalizuje, to na przykład możemy zobaczyć, że konta są osierocone, a nadal tam wiszą licencje. I tak naprawdę dzięki naszemu rozwiązaniu możemy bardzo łatwo sobie skasować koszt na przykład tych licencji. Druga rzecz, koszt pracownika, jeżeli chodzi o onboarding. Często jest tak, że dostajemy laptop, ale możemy go sobie wziąć do domu, sobie posiedzieć sobie z nim, przytulić się do niego, robić sobie kawę z ekspresu, bo nie mamy jeszcze uprawnień. Możemy dostać maila tak naprawdę od razu. To jest koszt. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikamy takiego kosztu. Pracownik od razu zaczyna pracować. Oczekiwanie na dostępy. Blokujemy pewien proces biznesowy, bo ktoś nie ma odpowiednich dostępów. Akurat przy jego roli to nie jest potrzebne na co dzień, ale ma projekt. Kliknięcie, wnioskowanie, przełożony akceptuje, ciach, zrobione. To jest tak naprawdę, jeżeli możemy zaoszczędzić bardzo dużo etatów, też jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, nadawanie tych uprawnień i to bardzo łatwo można po prostu pokazać, jeżeli chodzi o analizę kosztową naszego rozwiązania. A to ja jeszcze się dopytam, bo wcześniej mówiłeś, że różne działy wychodzą z tym projektem. Tam mówiłeś, że na przykład HR wnioskuje, tak? To które działy najczęściej jakby wychodzą z tą propozycją wdrożenia IGA? Bardzo dobre pytanie, bo tutaj właśnie w sumie tak bym cię chciał podzielić troszeczkę swoją taką obserwacją, jeżeli chodzi o rynek polski. Najczęściej wychodzi to z IT Security. Najczęściej to wychodzi właśnie od zespołu bezpieczeństwa i następnie IT. Dlaczego? Też uważam, że po prostu jeszcze w polskim rynku, no ogólnie też w Europie Środkowo-Wschodniej, nie są to traktowane jako takie właśnie projekty biznesowe, tak jak rozmawialiśmy, że powinniśmy tak to traktować, tylko jako wdrożenia rzeczywiście. I to jest taki gorący ziemniak. Nikt jeszcze nie wie, z czym to się je. Nie mamy w Polsce zespołów IAM-owych. Te firmy, które wdrożyły, to rzeczywiście mają zespoły te do identity, ale tak naprawdę z definicji w polskich firmach nie ma takich zespołów. Są zespoły cybersecurity, zespoły IT i tak naprawdę one dostają tak jakby przy ciele zrobienie takiego projektu i no to widać. My tak jakby też staramy się tutaj w Polsce, będziemy organizować też takie meetupy chcielibyśmy zrobić, żeby po prostu tworzyć tą społeczność tych ludzi. Żeby była ta świadomość, że to jest troszeczkę inna działka, to jest inny dział i takie właśnie, odpowiadając na to pytanie, widzimy, że tych zespołów nie ma, a powinny być, więc tak.
Czy IGA, AIM i czy to jest teraz na ten moment jakoś prawnie uregulowane, że jest to obowiązkowe, żeby to wdrożyć? Nie, najprościej jest, jeżeli chodzi o zakup PAMA, bo tam rzeczywiście, jeżeli są regulowane, no to bankowość czy inne, zasada 2 oczu, 4 oczu, 2 rąk, 4 rąk, to więc wiadomo, to są tak naprawdę bardzo proste do uzasadnienia zakupy, jeżeli chodzi o tych systemów. Nasz system, myślę, że przez długi czas był, nawet teraz można powiedzieć, że jest takim nice to have rozwiązaniem. Nie jest tak, że mamy jakieś przepisy regulujące, musimy wdrożyć IGE, musimy wdrożyć tego typu system. Mamy NIS, mamy DORę, NIS 2 i DORę i tak naprawdę to też nie jest wskazane, że organizacje muszą kupić IGE. Można zrobić niektóre rzeczy, nie wiem, Excelem czy innymi rzeczami, albo zatrudnić 10 osób, które będzie to kontrolowało, bo to chodzi bardziej o procesy, ale jest to praktycznie niemożliwe do osiągnięcia, więc de facto te regulacje wprowadzają na organizację taki przymus zakupienia takich rozwiązań, właśnie jeżeli chodzi o access management i jeżeli chodzi o ten governance cały nad tożsamościami. Więc odpowiadając prosto, nie ma wprost żadnej regulacji nakazującej zakup takiego systemu, jednakże te regulacje wskazują na pewne wymagania, a te wymagania możemy zaadresować rozwiązaniem IGA. Żeby takie wdrożenie, taki projekt IT, jakim jest IGA, zakończył się sukcesem, jakie po kolei etapy powinny być zrealizowane? Co po kolei na początku wyobrażam sobie jakieś spotkanie z całą firmą, tak, żeby omówić to i co później następuje. Ja sobie wewnętrznie użyłem taki proces, bo mamy jakieś tam procesy sprzedaży, ale ja już sobie użyłem taki trochę własny proces i tak naprawdę zaczynam pierwszy telefon od spotkanie z osobą, która wymyśliła to wszystko. Skąd jest pomysł, dlaczego, etc., etc. Następnie potem przechodzimy do troszeczkę takiego wywiadu bardziej technicznego i po prostu wiemy, jakie są takie wymagania. Potem ktoś wymyślił ten projekt, dlaczego to wymyślił, jaka jest główna przyczyna, co za tym stoi. Nie to, że właśnie tak jak mówiłem kiedyś wcześniej, że albo chcemy wdrożyć system IAM, tylko dlaczego, po co, w jakim celu, jaki jest cel biznesowy, co musimy osiągnąć, więc tak naprawdę to na samym początku jest. Potem te ich wymagania walidujemy z całą organizacją. I tu jest właśnie ten etap, że staram się zawsze powiedzieć, zróbmy komitet jakiś sterujący, zróbmy komitet, jakiś zespół dotyczący tego całego projektu. Porozmawiamy z HR-ami, porozmawiamy z compliance'em, porozmawiamy z cybersecurity, z helpdeskiem. Jak oni to widzą, co oni by chcieli, jakie procesy tutaj wymagają usprawnienia z ich strony. Tak jakby robimy takie konsultacje wewnętrzne. I tak naprawdę budujemy razem, tak jakby też z partnerem, taki MVP, czyli że co powinno być najpierw zrobione, co przyniesie największą wartość dla was, dla organizacji, co przyniesie największą wartość dla człowieka. I to jest dla mnie ważne, żeby właśnie tak, ten mój proces jest tak zbudowany, żeby po prostu podążać za oczekiwaniami ludzi. Jak już mamy ten komitet, zespół, mamy te oczekiwania spełnione, to w tym momencie ja dopiero tak naprawdę czasami długo zajmuje mi pokazanie samego rozwiązania klientowi. Bo samo rozwiązanie, każdy opowie bajkę, że i każde rozwiązanie zrobi wszystko dla wszystkich. Ale jak to zrobi, to już jest inny szczegół i co zrobi, to jest właśnie bardzo ważne. Dlatego ja mówię, bardzo dużo konsultacji, bardzo dużo rozmów, bardzo dużo analizy i tak naprawdę dopiero potem ja mogę powiedzieć, okej, to zróbmy sobie demo i pokażę na podstawie tego, co powiedziałeś, to, co mogę zaoferować tak naprawdę. Więc ja nie jestem osobą, która wchodzi i to jest demo, proszę. Tylko rzeczywiście trochę poświęcam na to czasu, aby przeanalizować i dostosować się do wymagań klienta, bo tak naprawdę każdy może wszystko, ale tak naprawdę to nie jest cel tego wszystkiego. Czyli ten zmysł sprzedawcy się przydaje. Tak, nie, oczywiście, wiadomo, że tak naprawdę, bo właśnie sprzedawczy, osiągnięcie jakiegoś tam celu, tak? A jeżeli chcemy, moim celem jest zwiększenie tak jakby sprzedaży liczby klientów, ale taka jest prawda, jeżeli sprzedam i wyjdzie klapa z projektu, to on powie swoją, a wiemy, w świecie IT to jest bardzo wąskie grono. Przechodzą ludzie z jednej do drugiej firmy i nie mając na celu sukcesu klienta, nie mam na celu sukcesu własnego. Jeżeli te projekty nie będą zakończone sukcesem, to za 1,5 roku ja mogę zmienić sobie już pracę.
Bo tak naprawdę wszyscy będą wiedzieć, to nie poszło nam. I jak będę miał więcej tego przykładu, tak. Dlatego staram się bardzo mocno po prostu dużo czasu wkładać w te projekty tak na początku, bo wtedy wiem, że zakończą się one sukcesem. Poniekąd odpowiedziałeś na to pytanie, ale powiedzmy sobie jeszcze raz, z kim najciężej ci się współpracowało na tych etapach wdrożeniowych. Przypomnę tylko, że ja i Łukasz jesteśmy z działu marketingu. Więc i Łukasz chodzi na siłownię. To pomijając marketing, szczerze powiem HR-y, ale też to nie chodzi też o to, że HR-y są jakieś oporne czy coś, tylko myślę, że to jest taki troszeczkę, jak to powiedzieć, problem świadomości. Bo oni mają jakąś oczekiwania czy jakąś świadomość swojej pracy. Oni nie są z IT. Ale nie wiedzą, jak ważna jest ich rola w całym tym procesie. I myślę, że dlatego ja tak właśnie mówię o tym, że muszę porozmawiać z HR-ami często. I to robi robotę, bo jak już dostaną się do tego działu HR, wytłumaczymy im, jak jakość ich danych, jak ich procesy wpływają na całe działanie systemu IGA, to wtedy okej, to jest ważne, jesteśmy ważni. No i wtedy zmienia się ta perspektywa, ale uważam, że jeszcze działy same IT i wszyscy, co prowadzą projekty właśnie te zarządzania tożsamości, często nie umieją jeszcze z nimi rozmawiać. Wymagają, nie tłumacząc. Więc i to jest też też mają rolę, żeby spojrzeć na to takie bardziej holistycznie, więc tak powiem z HR-ami, ale to też nie jest do końca ich wina. Mhm. W związku z tym, że Łukasz nie chodzi na siłownię, powiedz nam proszę, jakiś taki najbardziej udany projekt wdrożenia AIM w skrócie, który pamiętasz i dlaczego był tak prosty? Jeszcze raz, pytamy o zakończony sukcesem, taki najlepszy. Tak, okay. tak. Dobrze. Inaczej, mam za dużo NDA podpisanych, więc, bo to też raczej jest takie sobie, ale mogę powiedzieć... Branżowo. Tak, branżowo, że po prostu jeżeli chodzi o jakiś tam sprzedaż, taką detaliczną sprzedaż, to rzeczywiście było tak, że na początku demo. Klient powiedział, nie. Trochę szok. I bardzo mi się podobał ten projekt, bo wyszliśmy z pozycji takiej, że już prawie nas wyprosili z pokoju, bo nie spełniliśmy ich oczekiwań na początku, wymagań można powiedzieć, ale jednak tak otworzyliśmy potem ten stół, tą rozmowę, że przeszliśmy z wymagań do oczekiwań, do problemów biznesowych i troszeczkę to opóźniło cały ten projekt, bo rzeczywiście moglibyśmy to tam, gdybyśmy zamknęli buzię i po prostu poszli za przekazaniem klienta, to może by szybciej poszło. Ale tak jak powiedziałem, dla mnie efekt końcowy tak jakby w przyszłości jest też ważny, więc to mogę takie, bo to też było dużo tam problemów i że tak powiem wymagających rzeczy do zrobienia, ale dla mnie to był sukces, bo rzeczywiście zrobiliśmy dobrą robotę, taką zgodnie ze sztuką. Challenge'owaliśmy, przeanalizowaliśmy, powiedzieliśmy, co możemy poprawić, co może zmienić. I to nie było... I zobaczyliśmy tą zmianę w kliencie. I to było takie dla mnie trochę bezcenne, że z tej pozycji takiej troszeczkę ataku przeszli na zrozumienie i akceptacji. I to mogę powiedzieć, że dla mnie to był taki trochę największy sukces. Właśnie ta zmiana tej perspektywy i osiągnięcie jakiegoś konsensusu w tym projekcie. Chyba Łukasz ma jeszcze jedno pytanie do ciebie. Tak, mam pytanie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, to jest również pytanie niespodzianka, że stajesz się ministrem cyfryzacji, Sales Executive Ministry of Cyfryzation i tak dalej. Okay. I jaka byłaby pierwsza ustawa, którą byś zaproponował? Dobre pytanie. To już muszę się zastanowić.
No już padały propozycje, że zwiększyć pensję swoją, to tak ci podpowiemy, kto tam wcześniej odpowiadał, jak nie. To taki timer, taki tyk, 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 tyk. Zwiększenie rzeczywiście jakichś takich... ustawa, która tak jakby nakłada na Skarb Państwa, żeby więcej po prostu szło pieniędzy na cyfryzację, bo widzę, że organizacje chcą, mają pomysły, ale na to nie ma po prostu funduszy i to ze Skarbu Państwa. A jest bardzo dużo ludzi dobrych w IT, jeżeli chodzi o sektor publiczny, bardzo dużo dobrych pomysłów, ale po prostu nie ma też funduszy na realizowanie tego. I też właśnie jeżeli o tą ochronę zdrowia, to właśnie dlatego mówię, że dofinansowanie po prostu tego w jakiś sposób, musiałbym to wymyślić, byłem sprawnym tym ministrem, bardzo mocno bym to lobował, bo widzę, że szpitale nie, że mają bardzo duże obciążenie finansowe, dużą zaległość, jeżeli chodzi o IT i często są też karane za to, że po prostu są jakieś wycieki czy coś, ale to też nie jest ich często z ich winy, po prostu, bo nie mają tych budżetów. Więc mówię, zwiększenie budżetów na informatyzację i zwiększenie bezpieczeństwa właśnie w ochronie zdrowia. Jakoś mi to przelobało. Jako sprzedawca mam ten zmysł, więc dałbym z premierem sobie radę. Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że niejako wyczerpaliśmy temat dotyczący IGI, IM, PIM, PAM i tym podobnych. A serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękuję. Ja także dziękuję. Chciałem powiedzieć, że właśnie pierwszy mój podcast i mega fajna sprawa. I jestem do usług. No jak zawsze, to tylko w momencie mogę więcej coś poopowiadać, bo to troszeczkę jest duży temat, więc zawsze można coś dodać. Dziękujemy bardzo. A co powinni robić odbiorcy kanału? Odbiorcy powinni koniecznie wejść, przeskrolować troszkę na dół i tam kliknąć dzwoneczek, kliknąć lajka, kliknąć subskrypcję, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków, bo to absolutnie nie jest ostatni odcinek, to dopiero się rozkręcamy z Łukaszem, więc jeszcze będzie dużo, dużo więcej fajnych, ciekawych materiałów z osobami technicznymi, z osobami troszkę mniej technicznymi. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Każda kolejna subskrypcja to większa szansa na to, że Łukasz pójdzie na siłownię. Trzymajcie się. Cześć. I zapraszam do pozostawienia komentarzy.